Ale pizga dzisiaj. Jak na skuter to niezbyt dobra pogoda, powiem wam. Wziąłem telefon w AT&T 14 Pro Maxa, trochę większej wersji pojemnościowej, tam 512 GB. I mamy opcję trade-ina, czyli tego iPhone'a wysyłamy z powrotem i w momencie składania zamówienia, o to nawet po hiszpańsku mamy, w momencie składania zamówienia wybieracie sobie taką opcję, tak, że robicie trade-ina i dostajecie cały pakiet, cały taki pakiecik, co tu mniej więcej jest, z jakimś specjalnym opakowaniem, żeby telefon wsadzić. Cała instrukcja w ogóle, jak to robić, więc bardzo fajnie, że coś takiego zrobili. Telefon jest wyłączony. Wkładamy go tutaj. Dobra. Teraz dopinamy temacik tutaj. Teraz składamy telefonik do pudełeczka. Telefon jest wyceniany na podstawie stanu telefonu i jego zapakowania, tak? No, czyli widzicie, nic nie lata, zabezpieczamy, zaklejamy i jadę to nadać na pocztę. Mam nadzieję, że dostaniemy za niego $1000, bo do $1000 jest zwrotu, więc mam nadzieję, że tu będzie pełny zwrot. No to jeszcze jest wersja 256 GB, no nie? Moment, kiedy jesteś na stacji i wszędzie, nawet kiedy tankujesz, musisz oglądać reklamy. Boże, ta utopia jest straszna. Właśnie znajdujemy się w Williamsburgu i jesteśmy w takiej jakby historycznej wieszetce. Idziemy właśnie przez część ogrodową zamczego pałacu jakby. Robi wrażenie. To naprawdę robi wrażenie. Wjechaliśmy na taki króciutki, jednodniowy trip. To jest mniej więcej Williamsburg, tutaj to miasteczko. Znajduje się jakieś 2,5 godziny drogi. Od nas tutaj z Koroli. A za auto zapłaciliśmy chyba tam $108 z ubezpieczeniem. No nie, jesteśmy w 3 osoby, no to tam $35 wychodzi mniej więcej od osoby. Now is good photo spot. No jak widzicie, udało się przewodnikiem i dzieciakami, które biegają po kolei. Fajny labiryncik. Nie wiem, ma pierwszy raz tak się bawię w labiryncie fajnie. I w ogóle jestem w labiryncie pierwszy raz. Troszeczkę mi się w ogóle w zasadzie kojarzy, jak może graliście w Wiedźmina, Krew i Wino i miało się swoją winiarnię, to miało się całą swoją posiadłość, no nie? Całą swoją jakby taką prowincję. No to tak trochę w sumie to wygląda. Teraz znajdujemy się przy stajni. Tutaj w ogóle zobaczcie, jest wybieg cały. No tak zrobione miejsce, odrestaurowane, ładne. Widzę, że tu sytuacja wygląda tak, żeby w ogóle wejść na jakieś ciekawsze rzeczy, żeby zobaczyć, co trzeba iść z przewodnikiem. I teraz wpuścili nas w sumie po tym, jak już poszedł przewodnik i możemy go teraz albo dogonić, albo przechodzimy się po swojemu. I w ogóle tutaj znajdujemy się teraz w jakimś miejscu, gdzie tutaj byli ludzie brani do niewoli. O! My na piechotkę, nie koniami. All misdemeanors are decided at the lower court. Most common misdemeanor is church non-attendance. We haven't separated church from government yet. Modern equivalent is the Senate chambers, the upper house. Zwiedzanko zaliczone, teraz pora na fajną kolacyjkę. Zobacz jaki vibik tutaj jest. Damn! Okay, it's time to choose. Yo, Maciek dostał pizza burgera.
powiem wam, że w październiku to już tu nie jest tak ciepło. Pizga totalnie. Ale pogoda jest przepiękna, zobaczcie, no kurczę. Tak, słuchajcie, to jest ta część wyjazdu, w której trzeba uzupełnić trochę postcardsów. 15 pocztówek za $8. Takich w miarę ciekawych, no nie? Mamy tutaj całe miejsce, w którym mieszkam, cała ta wyspa, co tutaj jest. I żeby nadać taką pocztóweczkę, trzeba kupić specjalne stampsy. Są to, słuchajcie, Stamps International. Jeżeli jesteście na poczcie i chcecie coś wysłać, możecie kupić cały pakiet. 15 znaczków kosztował mnie $20. I pytajcie się o Stamps International, jeżeli wysyłacie coś poza Stany Zjednoczone, ponieważ nie będziecie mogli, to nie dojdzie, no nie? Musicie te wysłać specjalne, to są specjalne znaczki, że nie trzeba naklejać 3 znaczków, 5 znaczków czy coś takiego. W sumie to oldschoolowa opcja przesłania pozdrowień i bardzo fajna pamiątka, więc jeżeli jesteście nawet na jakimś krótkim wyjeździe tutaj w Stanach, w sensie jedziecie gdzieś na wycieczkę, powiedzmy na to do Washington DC, możecie bez problemu coś takiego ogarnąć, bo pocztówki są dosyć tanie, a człowiek też się ucieszy i fajna pamiątka jest wtedy dla takiej osoby, no nie? How it's like to live in 6 months in America. Ostatni raz w Outlecie przed wyjazdem do Polski. Tak, więcej detali zaraz. No mam, że całkiem ciekawe parki mają dzisiaj na wystawce. Tanki w Camo, Lakersowe CW, 6 są nawet. 5. Coś tam jest nawet, coś tam jest. Kupiłem sobie tak, bluzę polarową, mniej więcej coś w tym stylu, jak tu mam od Nike, właśnie Half Zipa, kamizelkę polarową i kupiłem jeszcze rękawiczki zimowe. Słuchajcie, za całość zapłaciłem $62. $62 za The North Face'a, za rzeczy na zimę. Ale tanio. Znajdujemy się w przegigantycznym ciucheksie. Mają nawet Air Force'y, nawet Jordany. Oczywiście używane wszystkie budki. I jakieś zimówki znalazł. No i ten sklep jest przegigantyczny. Jest to thrift store. Jest to taki, słuchajcie, bardziej... No już taki profesjonalny, bym powiedział. Taki komercyjny thrift store, bo tu wszystko ma już ceny naklejone, gotowe. I tu troszeczkę lepiej to wygląda. No, sklep nazywa się Family Store. I widzicie, ruch jest ogromny, dużo bardzo ludzi i też bardzo dużo rzeczy. Ты сделаю себе, короче, штучку. Попугая. O! Thrift store, który ma wszystkie zabawki. Patrzcie. To są pierwsze Action Many G.I. Joe. Zaraz potem były Action Many. Wygląda jak opakowanie po chrupkach, po płatkach. Ale zajebiste. Jestem właśnie na drugim piętrze. Macie całą kolekcję Nerf Gunów. To jest wszystko, słuchajcie. Nawet giga klocki Lego, które pewno też można kupić. I co jest najfajniejsze w takiego typu sklepie, zobaczcie, tu są jakieś nowe rzeczy, stare rzeczy i Boże święty, nie wiem na co się patrzeć. Oczy mi się świecą, czuję się jak dziecko. Zobaczcie, jakie zajebiste zabawki to są. Są właśnie takie starsze, ale widzę, nowsze zabawki też tutaj mają. Pojedynczo można kupić jakieś akcesoria do zabawek. Ja pierdzielę. Kawałki historii, na przykład jak stara, przestara zabawka Ironmana. No, coś tam lata w środku. A jaka jest cena za to na przykład? $20, słuchajcie, coś takiego.
że to mieć na półce, czy komuś to nawet przywieźć, zajebista. Wszystko, co tutaj widzicie za mną, to są komiksy. Boże, bym tu mógł spędzić tygodnie. Jest tak, mamy $1.25 za komiks, albo 5 za $5. Me with my friends from work on Hibachi. Hello. Oh my god. Hi. It's a video. Oh, it's a video. Yes. Hi. Hey mom. Greetings from Hibachi. Yeah, 3, 2, 4. Jesteśmy właśnie, słuchajcie, w miasteczku strachów i kupiliśmy takie przepustki i będziemy całe atrakcje zwiedzać tutaj, żeby nas postraszyć. Nie wiem, czego się spodziewać, nie wiem, czy będę cokolwiek nagrywać, może jak coś ciekawego się uda, ale bardziej jestem nastawiony, żeby tutaj ze znajomymi tutaj z pracy spędzić sobie fajny, przyjemny czas. Pierwsze w sumie Halloween w Stanach, bardzo ciekawe doświadczenie. Na dworzu mamy 10 stopni, więc jest zimno, ale będzie fajnie. To był na pewno najlepszy sezon pod względem pracy, jaki miałem, pod względem doświadczenia, jakie nabrałem, komfortu życia, jakie miałem ze wszystkich moich wyjazdów do Stanów i też taki fajny przez to, że poznałem w tym roku może mniej ludzi, ale związałem bardziej więzi z tymi, których znam, którzy tutaj byli, są, bądź właśnie byli, bo niektórzy już tutaj też nie wracają. No ja tutaj na pewno wrócę, bo no może to trochę, powiedziałbym, jest to moje miejsce. Dom cały czas spalony za mną, podobno w zimę mają go robić. Pora na ostatnie pożegnanie z oceanem. Przyjechałem na szybko skuterkiem. Powiem wam, że maszyna będzie zabezpieczona na mój okres tutaj mojej nieobecności. Idziemy właśnie ostatni raz pożegnać się z oceanem. Zobaczcie, jak to wygląda tutaj prawie na koniec miesiąca, na koniec października. O dziwo, nad całym oceanem nie wieje, co jest niespotykane. Chyba pierwszy raz spotykam się z tym, że tutaj nie ma wiatru. Zobaczcie, cała linia wybrzeża jest zalana. Jest nawet bardziej zalane, słuchajcie, jakbyśmy tutaj na początku maja. No i robi to wrażenie, no ludzi nie ma rzeczywiście. Ludzi nie ma to totalnie sens, no nie widać po czapce, że jest cholery zimno. Ocean mega zburzony jest. Kochani, to by było na tyle. Z tym pięknym widokiem w tle Stanów Zjednoczonych kończymy 4. sezon vlogów USA Today. Zobaczymy, co będzie dalej. Może transformacja, może coś innego ciekawego, ale na pewno wrócimy. Trzymajcie się i dzięki za oglądanie tego sezonu. Mam nadzieję, że się podobało. No i dajcie znać, co wam się najbardziej podobało. Może jakieś live'a zrobimy i tak dalej. Zobaczymy. Więc pa pa!